Wyobraź sobie zegarek za grube tysiące złotych, który potrafi z dokładnością do jednego uderzenia serca zmierzyć Twoje tętno w trakcie morderczego podbiegu, ale jednocześnie potrafi dodać Ci 12 tysięcy kroków tylko dlatego, że jechałeś rowerem albo leniwie płynąłeś sobie żabką. Mamy rok 2026. Rynek zegarków outdoorowych pęka w szwach. Garmin sypie nowościami z rękawa. Coros kusi lekkością. Asunto genialnym designem. I w tym wszystkim stoi on, Polar Grid X2 Pro. Pancerny tytan ze stajni, która kiedyś rządziła światem sportu. Czy ten zegarek po ponad roku od premiery to wciąż ukryty as w rękawie dla prawdziwych twardzieli? Czy może technologiczny skansen, który odjechał w zapomnienie? Przetestowałem go w górach, na bieżni, na basenie i na szosie, a także na siłowni. Dzisiaj wyłożę Wam czystą prawdę bez korporacyjnego bełkotu. Zapraszam na konkrety. Zacznijmy może od tego, co Polarowi wyszło absolutnie genialnie. To wykonanie. W wersji Titan zegarek to jest po prostu dzieło sztuki użytkowej. Tytanowa koperta Aerospace, szafirowe szkło, wojskowe certyfikaty odporności. Gdy masz go na ręku, czujesz, że prędzej złamiesz kość, aniżeli zarysujesz ten zegarek. Walnąłem nim o skałę w górach, do tego zaliczyłem lekką glebę na rowerze, uderzyłem w framugę drzwi, na pierścieniu nie ma nawet najmniejszego śladu. Pod tym względem Garmin Fenix czy Coros Vertix mają godnego rywala. To nie jest plastikowa zabawka, to jest czołg, który wygląda jak luksusowy zegarek garniturowy. Ale uwaga, ten pancerz ma swoją wagę. O czym powiem Wam przy testach biegowych. Ekran AMOLED w Polarze to krok milowy dla tej marki. Kolory są nasycone, czerń jest głęboka, a rozdzielczość sprawia, że wszystko na nim wygląda całkiem w porządku, ale no właśnie, zawsze jest jakieś ale. Chociaż w słońcu jasność jest wysoka, to konstrukcja szafirowego szkła sprawia, że ekran potrafi czasem złapać takie potężne odblaski, że czasami musiałem na szlaku machać naprawdę mocno ręką, aby cokolwiek zobaczyć. Co więcej, w roku 2026 design interfejsu Polara wydaje się już trochę oldschoolowy. Przypomina mi mojego Garmina Epixa Pro Gen 2, który no już trochę odstaje od rynku. Nowe flagowce konkurencji poszły o krok, jak nie dwa dalej. Mają cieńsze ramki i bardziej nowoczesne fonty, a także po prostu cała grafika na ekranie jest bardziej nowoczesna. Tutaj dostajemy sprawdzony, solidny, ale lekko archaiczny styl graficzny. Dla jednych to plus, dla mnie lekki niedosyt. Przejdźmy do nawigacji, bo wokół dwuzakresowego GPS-u w Polarze narosło mnóstwo mitów. Jak to działa w praktyce? Powiem tak, jest w miarę poprawnie, ale bez rewelacji. Słoneczny dzień ślad jest jak od linijki, ale wystarczą gęstsze zachmurzenie, głęboka dolina czy ściana lasu i Polar zaczyna lekko już tutaj błądzić. W moim bezpośrednim teście na dystansie 13 km, gdzie Garmin wspomagany Stridem pokazał idealnie 13 km, Polar uciął trasę o jakieś 300 metrów. A wiadomo, 300 metrów piechotą nie chodzi, zwłaszcza gdy walczysz o życiówkę albo liczysz dystans do najbliższego schroniska. A tak, same mapy są bardzo czytelne i prowadzenie po śladzie działa świetnie, ale proces wgrywania tras to jest cofnięcie się trochę do średniowiecza. Chcesz wrzucić plik z GPX z poziomu aplikacji na telefonie? Zapomnij. Musisz odpalić komputer, wejść na stronę Polarflow i dopiero tam dodać trasę. W dzisiejszych czasach Polar, proszę, zróbcie coś z tą aplikacją. Ok, czas na serce tego zegarka, czyli sport. I tutaj Grid X2 Pro funduje nam prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Zacznijmy od genialnych wieści. Pomiar tętna z nadgarstka to jest absolutny kosmos i naprawdę jest ok. Porównywałem go bezpośrednio z pasem na klatkę piersiową. Wynik średnie tętno identyczne, odchyły maksymalne to zaledwie kilka uderzeń, ale jest to bardzo akceptowalne. Polar od lat robi to bardzo dobrze i tu nic się nie zmieniło. Kolejnym plusem jest moc biegowa z nadgarstka. Garmin w tej kwestii totalnie odlatuje w kosmos ze swoimi zawyżonymi algorytmami. Polar jest o wiele bardziej stonowany i bliższy temu, co pokazuje kultowy sensor Stride.
Moja średnia ze Strida na przykładowym biegu to 269 W, Polar pokazał 301, podczas gdy Garmin podchodził pod 400. Dalej za wysoko w Polarze, ale o niebo lepiej od konkurencji. A teraz kubeł zimnej wody. Jeśli trenujesz na stadionie, brak dedykowanego trybu stadionowego mocno Cię zaboli. Na każdym okrążeniu. Na dystansie 5000 metrów, biegnąc po 4. torze, Polar pomylił się o 30 metrów. Pomyślisz, niedużo, no ale jednak. A co powiesz na test na bieżni mechanicznej? Przebiegłem równe 5 km, a Polar zmierzył 4,5. Owszem, jest to test, który oblewa wiele zegarków, jednakże część z nich możemy sobie skalibrować bądź poprawić w aplikacji dystans. Tutaj niestety najgorszym było to, że w aplikacji nie ma nawet opcji ręcznej kalibracji, nie mówiąc o tym, żeby zmienić odległość treningu. Biegasz w zimie pod dachem? Polar Ci w tym nie pomoże. Tutaj taka mała errata. Można zmienić dystans poprzez zalogowanie się do Polar Flow na stronie internetowej. Tam w szczegółach treningu możemy sobie zmienić ten dystans na taki, jaki przebiegliśmy na bieżni. Ok, teraz taka dodatkowa prywatna prośba. Jeżeli lubicie takie testy, chcecie ich więcej i więcej porównań, bardzo proszę, zostawcie suba, włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych filmów. To daje mi energię do pracy. Na basenie jest podobnie. Jeśli płyniesz ciągiem, dystans liczy bezbłędnie, ale spróbuj zrobić ćwiczenia bez użycia rąk, z deseczką, coś tylko na nogi. Polar gubi się całkowicie. Podczas gdy Garmin pozwala na użycie dzienniczka ćwiczeń i naliczył równe 2 km pływania, wtedy Polar pokazał mi tylko 1625 metrów. Rozjazd o 400 metrów na pływaniu godzinnym, według mnie jest to dyskwalifikacja. A siłownia? Cóż, zapomnij o automatycznym rozpoznawaniu ćwiczeń czy programowaniu sobie serii. Polar pokaże Ci czas, pokaże Ci tętno i spalone kalorie. I tyle. Traktuję trening siłowy jak zwykły spacer. A nawet trochę gorzej, bo nie ma GPS-a. Jazda na rowerze to była czysta przyjemność. Pokazywał to, co ma pokazywać. Ja osobiście wolę jazdę z licznikiem rowerowym, aczkolwiek jeżeli mamy budżet tylko na jeden sprzęt, no to Polar tutaj jak najbardziej się sprawdzi. Pokazuje bardzo fajne dane po treningu, które możemy sobie analizować. To jest bardzo przydatna rzecz. Skoro w sporcie halowym bywa ciężko, to może outdoor i regeneracja nas uratują. I tutaj muszę Polara szczerze pochwalić. Funkcja Nightly Recharge i zaawansowana analiza snu to jest absolutne złoto. Zegarek rozbija Twój sen na czynniki pierwsze. Fazy głębokie, płytkie, REM, wybudzenie, ciągłość snu, wszystko podane na tacy. Wykresy w aplikacji na pierwszy rzut oka mogą wydawać się skomplikowane jak plan budowy reaktora atomowego, ale podsumowania tekstowe dają niesamowicie trafną odpowiedź na pytanie, czy dzisiaj mam siłę na mocny trening, czy może powinienem dalej poleżeć. Pod kątem takiej analizy układu nerwowego Polar wciąż wyznacza standardy, których inni mogą mu po prostu pozazdrościć. W terenie przydaje się też wbudowany kompas i wysokościomierz baryczny. Chociaż kompas potrafi czasami strzelić focha i wymaga takiej dość upierdliwej kalibracji na środku szlaku, co sprawia, że jak kręcimy te ósemki, to wygląda to naprawdę śmiesznie. Ale hej, ważne, że ostatecznie wyprowadzi Cię z lasu. Przejdźmy do czasu pracy na jednym ładowaniu. Z włączonym ekranem w trybie Always On, bo tylko takiego używam, Polar Grid X2 Pro wytrzymał u mnie 4 dni. W tym czasie zrobiłem 4 godziny biegania z GPS-em, godzinę na basenie, godzinę na siłowni i 2-godzinną wędrówkę, również z pomiarem dystansu. Czy to dobry wynik? W świecie zegarków z AMOLED-em całkiem przyzwoity. Nie musisz ładować go co noc jak Apple Watcha, ale zapomnij o tygodniach pracy bez ładowarki, jakie oferuje Ci Coros Vertix, Enduro Garmina. To już po prostu nie ten zegarek. AMOLED swoje ciągnie. A teraz coś, co podczas moich testów doprowadziło mnie po prostu do szewskiej pasji. Liczenie kroków. Polar to jest potężny generator darmowych kroków. Jedziesz rowerem po wybojach? Polar liczy kroki. Płyniesz basenem? Polar liczy kroki.
Pod koniec dnia na Garminie miałem realne 6000 kroków, a na Polarze 20 000. Co prawda miałem go na prawej ręce, machałem nią trochę więcej niż lewą, bo jestem praworęczny, ale 20 000 o 14 000 więcej to jest trochę przyginka. A jeżeli Twoim celem jest chwalenie się przed znajomymi fałszywymi rekordami aktywności, pokochasz ten zegarek. Jeśli szukasz rzetelnych danych, będziesz rzucał mięsem. I jeszcze jedno, latarka. W tej klasie sprzętu w 2026 roku standardem jest fizyczna dioda LED wbudowana w kopertę. Polar poskąpił i dał jedynie rozświetlacz ekranu. W białym trybie jakoś to jeszcze działa, ale gdy włączysz tryb czerwony, to zanim Twój wzrok przyzwyczai się do oświetlenia, zdążysz już kopnąć w co najmniej 3 przeszkody. Czas na ostateczne podsumowanie i odpowiedzi na 2 najważniejsze pytania, czyli czy Polar Grid X2 Pro jest wart zakupu w 2026 roku i czy wytrzymuje starcie z potężną konkurencją. Odpowiedź taka trochę prawnicza. To zależy, bo to zależy, za ile go kupisz. Jeżeli patrzysz na półkę w sklepie i widzisz fabrycznie nowy egzemplarz w pełnej cenie premierowej, moim zdaniem zastanów się 2 razy, czy go kupisz. W tej samej cenie znajdziesz już coś troszeczkę nowszego, z lepszym ekosystemem, z możliwością kalibracji bieżni, z lepszą funkcją pływania, z lepszą siłownią, ale jeśli znajdziesz jakiś używany albo w jakiejś bardzo fajnej promocji na czyszczenie magazynu, tutaj mogę się zdecydowanie podpisać, że warto jest go kupić. Teraz takie pytanie, dla kogo jest ten zegarek? To sprzęt idealny dla purystów biegowych, którzy trenują głównie w terenie, nienawidzą pasów na klatkę piersiową, ale jednocześnie chcą mieć jak najdokładniejszy możliwy pomiar tętna z nadgarstka oraz świetną analizę po treningu. To także zegarek dla ludzi, którzy niszczą sprzęt. Tytanowy build i szafir w tym modelu są po prostu nie do zajechania. A dla kogo nie jest? Omijaj go szerokim łukiem, jeśli Twój świat to bieżnia mechaniczna, bieżnia lekkoatletyczna, regularne treningi na siłowni albo po prostu drille na basenie. No jak zależy Ci na dokładności kroków, no to również nie tędy droga. Polar według mnie stworzył zegarek o 2 twarzach. Z jednej strony to genialny, pancerny partner do biegów ultra i genialny analityk snu. Z drugiej potrafi się potknąć na bardzo prostych funkcjach, które konkurencja niestety bardziej dopracowała. Wybór jednak, jak zawsze, należy do Was. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o marce Polar. Czy mają jeszcze szansę w starciu z Garminem? A jeżeli pomógł Wam ten materiał rozjaśnić taką sytuację, to bardzo proszę, zostawcie suba, łapkę w górę. Ja melduję się na szlaku i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pędzę na następny test. Pa!